Witam Państwa serdecznie w ten słoneczny poranek ze studia w Warszawie. Wraz ze mną jest kilku kolegów i cieszę się, że Państwo postanowili spędzić dzisiejszy poranek razem z nami. Nazywam się Jacek Browarski, w firmie ADT Group. Jestem już kilka miesięcy, pełnię rolę dyrektora handlowego, a dzisiaj chcieliśmy Państwa zaprosić w podróż po analizie danych i po, można powiedzieć, jednym z najlepszych rozwiązań do bezobsługowej platformy na instalację takiego rozwiązania. Ale może na początek parę słów o firmie ADT. Firma ADT Group, integrator, nowoczesny software house, 10 lat na rynku. W związku z tym, że jesteśmy integratorem, współpracujemy z najważniejszymi markami w naszym świecie IT. Jesteśmy partnerem Nutanixa, oczywiście Splanka i o tym dzisiaj chcieliśmy Państwu powiedzieć, czyli pokazać naszą ekspertyzę w tych obszarach. 10 lat na rynku, 30 parę milionów złotych obrotu, ponad 100 klientów, którzy nam zaufało. Są to klienci z różnych branż, między innymi z instytucji publicznej, takich jak Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, z finansów grupa ING. Te dwie organizacje użytkują też rozwiązania firmy Splunk. Poza samym Splankiem i infrastrukturą wirtualną, taką jak Nutanix, naszą specjalizacją są systemy do przechowywania danych, do backupu, archiwizacji, czy też business continuity. A temat dzisiejszego naszego wystąpienia właśnie wziął się stąd, że każde z tych urządzeń tak naprawdę produkuje pewną ilość danych maszynowych, całkiem sporą. Jeśli Państwo jako klienci posiadacie dużo tych urządzeń od różnych producentów pochodzących, to czasem warto wziąć warto posiadać jedno takie narzędzie, które potrafi w sposób skonsolidowany pokazać, co się na tych urządzeniach dzieje, co się w naszej sieci dzieje i to właśnie będziemy dzisiaj Państwu pokazywać. Razem z naszymi klientami wyszliśmy z Polski. Będąc firmą polską, świadczymy usługi w Europie Zachodniej, w Stanach Zjednoczonych, ale także w Singapurze i w odległej Australii. Dumą i oczkiem w głowie naszej firmy jest dział inżynierski i to właśnie dzięki niemu potrafimy tworzyć tak ciekawe rozwiązania jak to, o którym będziemy dzisiaj rozmawiali. Natomiast dla Państwa, jaką może to wartość dawać nasza wiedza, na przykład to, że ponad 90% zgłoszeń serwisowych rozwiązujemy samodzielnie, bez zaangażowania do tego vendorów, dzięki czemu dla Państwa, jako naszych klientów, jesteśmy partnerem biznesowym, kompetentnym, który pomaga rozwiązywać różnego rodzaju kłopoty. W naszej firmie mamy też software house, czyli piszemy oprogramowanie na życzenie, stosując nowoczesne technologie, pisząc w metodykach zwinnych, takich jak Scrum czy Agile PM. I tutaj stworzyliśmy takie przykładowe dwa rozwiązania. Jednym z nich jest praktyczna implementacja rekomendacji H Komisji Nadzoru Finansowego, czyli aplikacja do zarządzania matrycą funkcji kontroli oraz zgodności, która jest wymagana takie narzędzie elektroniczne jest wymagane właśnie w instytucjach finansowych, natomiast ostatnio duża część spółek giełdowych również wdraża matrycę funkcji kontroli po to, żeby prowadzić kontrolę wewnętrzną w sposób bardziej efektywny w swoich organizacjach i myśmy napisali takie oprogramowanie, które pomaga właśnie działom kontrolingu, kontroli wewnętrznej w prowadzeniu działań kontrolnych. Z drugiej strony, zupełnie z innej beczki, że tak powiem, napisaliśmy dla naszego partnera oprogramowanie, które wspomaga detekcję, czy też zautomatyzowaną kontrolę jakości dla przemysłu spożywczego. Nasz partner jest producentem skanerów rentgenowskich, które instalowane są w przemyśle spożywczym i automatycznie kontrolują jakość produktów opuszczających tą linię, a myśmy napisali oprogramowanie, które znacząco przyspiesza sam proces działania, dzięki czemu kontrole są szybsze, co się przekłada na większą wydajność linii produkcyjnych. Dla naszych klientów, czyli dla Państwa, jesteśmy doradcami biznesowymi, organizujemy spotkania technologiczne, takie jak to. Wcześniej też już kilka takich spotkań zrobiliśmy, a ich wynik jest umieszczony na naszym kanale na
YouTubie. I dając właśnie dostęp Państwu do najnowszej wiedzy, przekazuję Państwa w ręce eksperta właśnie z naszej firmy, Daniela Kudyby, który przedstawi Państwu generalnie, do czego możemy użyć rozwiązania Splunk. Dziękuję bardzo. Witam serdecznie, ja nazywam się Daniel Kudyba, jestem konsultantem IT w firmie ADT Group. Tutaj Jacek słusznie powiedział o tych danych. Ja chciałbym pokazać tą stronę właśnie biznesową, jak te dane możemy wykorzystać właśnie w naszym biznesie i co one tak naprawdę dla nas znaczą i jak dzięki temu rozwijać nasz biznes, jak dzięki temu zyskiwać. Bolid symbolizuje, nie bez przypadku jest to bolid McLarena, który bierze udział w wyścigach Formuły 1 i nie bez przypadku symbolizuje tu ilość danych, które mamy w naszym środowisku, czyli są to dane z aplikacji mobilnych, które na co dzień używamy, coraz więcej tych aplikacji przede wszystkim używamy. Są to dane z infrastruktury IT, czyli dane od urządzeń sieciowych po serwery, po wszystkie usługi sieciowe i po dane chmurowe. Są to dane z systemów bezpieczeństwa, czyli dane z zapor sieciowych, dane ze stacji roboczych, z tych końcówek. No i dane generowane przez klientów, którzy coraz więcej spędzają czasu w tego aplikacjach mobilnych, które mamy na naszych smartfonach, czyli dane z social mediów tak zwanych. Ostatnim jakby tym źródłem danych są urządzenia IoT, których jest coraz więcej w naszym środowisku. Już widzimy, że rozwijają się platformy typu HomeKit, przybywa tych urządzeń dookoła nas, wszystko dzisiaj jest inteligentne, wszystko zbiera też dane cyfrowe, więc jakby ta ilość danych rośnie. No i dane maszynowe zbierane są, tak jak wspomniałem, wszędzie. I każdy z producentów ma system, który obsługuje, jakby zbiera te dane, które generuje te dane, ale jakby mamy na tyle dużo tych systemów w środowisku, że czasami trudno jest odnaleźć się właściwie i łapać trudno jest znaleźć korelację pomiędzy tymi danymi właściwie, to tak upraszczając. Bo de facto każde urządzenie będzie generowało dane, ale korelacje między tymi danymi są najważniejsze. No i tu z pomocą przychodzi Splunk. Splunk, który potrafi analizować dane w formie tekstowej czy też binarnej i jakby są to dane nieustrukturyzowane, ale to nie znaczy, że te dane są jakby niezrozumiałe, bo oni jakoś tam taką strukturę mają w sobie, która pozwoli na uzyskanie wizualnej formy, takiej wizualnej reprezentacji tych danych. I po przejściu przez taki system Splunk te dane mogą zostać dostarczone do nas w formie bardziej zjadliwej, to tak nazywam, czyli w formie tabel, wykresów, w formie jakichś takich eventów, czyli to jest takie mocne uproszczenie, gdzie de facto osoba, która zarządza, jest odpowiedzialna za daną porcję danych, po prostu przychodzi do pracy i rzutem oka tylko na taki ekran spogląda i widzi już, co się dzieje w danym środowisku. Samo pojęcie Splunk pochodzi od splunkingu, czyli od eksplorowania jaskiń głębinowych. Splunking to de facto eksplorowanie tych danych maszynowych, czyli żeby czynić te dane maszynowe bardziej użytecznymi i wartościowymi. Sam Splunk już jakby sami jest ponad 16 000 klientów, którzy korzystają już ze Splunka. Są to firmy największe firmy na świecie, 89 firm z listy ze 100 największych firm na świecie. Sam Splunk pozycjonowany jest w Gartnerze w kategorii SIEMA, ponieważ na Splunku, jak później o tym opowiemy, można zbudować SIEMA. Jest to tak jakby rozbudowane narzędzie, na którym możemy postawić de facto SIEMA. Co jest fajne w Splunku, to że te dane jakby mamy w organizacji, to jest kluczowe, że one są już, wystarczy je odpowiednio skierować i są to dane, te same dane mogą trafiać do różnych departamentów w naszej firmie, bo za inne dane będzie odpowiedzialna osoba, która jest odpowiedzialna za utrzymanie aplikacji, a też z innych danych będzie korzystała osoba, która
jest DevOpsem, będzie korzysta bardziej, będzie rozwijał aplikacje w bardziej kwestiach marketingowych, żeby jakby ten biznes rósł. Tu widzimy takie typowe zdarzenie, które de facto z 3 różnych źródeł może pokazać nam, że de facto nic złego się nie dzieje, ale jeżeli skorelujemy te dane, widzimy na przykład nieuprawniony dostęp, widzimy, że do pomieszczenia data center wchodzi osoba, która o danej godzinie de facto nie ma dostępu do tego data center, jakby próbuje się tam gdzieś dostać i widzimy jakieś większe obciążenie na bazie klientów czy transakcyjnej. Może okazać się, że mamy przed sobą atak, jakiś złośliwy atak z zewnątrz. No i te dane, jakby taki ciąg danych de facto może nie jest taki nieczytelny, na pierwszy rzut oka może wydawać się złożony, ale on może być użyteczny. Jak widzimy tutaj to są logi ze strony, z naszego sklepu być może, w którym mamy klienta, możemy go już jakby jakoś spozycjonować, widzimy jego IP, widzimy skąd się do nas loguje, widzimy jakiego urządzenia używa, widzimy też jakiego języka przeglądarki korzysta, widzimy to w którym momencie jest jakby ten klient, który produkt, być może w danym momencie też klient rezygnuje z tej transakcji, bo na przykład wystąpił mu błąd. Jesteśmy w stanie to wszystko analizować, mając te dane. W Polsce jakby tutaj kilka takich przykładów, gdzie w Polsce widzimy, jak firmy używają tego Splanka. Są to przykłady, gdzie ING na przykład korzysta do tego, by zapewnić jak największą dostępność dla kluczowych aplikacji. Firmy Groupon analizują w czasie rzeczywistym takie potrzeby klienta i korygują te przekazy, żeby jak najcelniej trafić do klientów. Tesco i Coca-Cola korzystają ze Splanka w kwestiach marketingowych, bardziej takich budowania kampanii, czy też budowania jak to tak fajnie nazwać, odpowiedniej ilości tych obrotów na aplikacji. Jak wchodzimy na przykład na aplikację, widzimy, że klient w danym momencie przestaje korzystać, wychodzi, bo coś go zniechęca, to jakby oni to sprawdzają, żeby jakby uczyć się tego, dlaczego klientu zrezygnował, może coś go zniechęciło i jak uczynić tę aplikację lepszą, żeby te wejścia kończyły się sukcesem, czyli zakupem. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa korzysta ze Splanka w kwestii śledzenia wniosków, poprawności ich całego tego procesu i jakby docelowo kontroli wypłaty tych dofinansowań. Tak podsumowując krótko, to Splunk to każde dane, dowolna struktura danych, dowolne źródło danych i też jakby jest analiza przede wszystkim danych w czasie rzeczywistym, czyli jakby na bieżąco mamy te predykcje, które na podstawie danych historycznych możemy już gdzieś tam oglądać. Splunk jest w stanie pokazać nam formę reprezentatywną tych danych, czyli taką formę wizualną, która będzie bardziej dla nas zjadliwa. Potrafi monitorować naszą infrastrukturę, alertować i wysyłać nam raporty. Generalnie Splunk buduje się na architekturze, ale to już jakby zostanie powiedziane dalej, jak to wygląda. Oczywiście pod to środowisko to się skaluje w zależności od wielkości instalacji i jakby tutaj ogranicza nas jedynie ta przestrzeń. Ja dziękuję ze swojej strony. Zapraszam teraz do części praktycznej, w której to kolega Marcin opowie o tym, jak my w ADT korzystamy ze Splunka. Dziękuję. Dzień dobry, ja się nazywam Marcin Brodzik, jestem inżynierem systemowym w ADT i chciałbym pokazać, jak wykorzystujemy Splunka u nas w laboratorium ADT i przede wszystkim jak wygląda architektura tego rozwiązania w naszym przypadku, który jest dosyć zasobożerny, jak tak się wyrażę kolokwialnie. Po zalogowaniu do naszego labowego Splunka wita nas taki oto widok
Jest to jeden z dashboardów stworzonych przez nas w ramach aplikacji ADT. Aplikacja ta służy nam do monitoringu naszych najważniejszych urządzeń w laboratorium ADT. Są to macierze typu FAS, NetApp FAS, macierze serii E, również netapowe, i Xtreme.io, macierz all-flashowa. Dodatkowo monitorujemy tak zwane vServery, czyli takie wirtualne serwery storage'owe pracujące w ramach macierzy NetApp FAS. Każdy u nas z inżynierów posiada swój własny vServer na tej macierzy, którym zarządza, z którego wystawia zasoby i no, między innymi przez te vServery jesteśmy w stanie sprawdzać, kto ile zasobów wykorzystuje w obrębie naszej macierzy. Aplikacja ADT jest przez nas cały czas rozwijana. Do tej pory skupiliśmy się w niej przede wszystkim na monitoringu właśnie tej naszej macierzy NetApp FAS, ponieważ to jest taki nasz główny poligon do testów i do tworzenia laboratoriów. I właśnie w obrębie tej macierzy występuje najwięcej zmian konfiguracji i właśnie dlatego chcielibyśmy te zmiany śledzić i sprawdzać, czy ta macierz jest w dobrej kondycji. Dlatego przede wszystkim skupiliśmy się do tej pory na tej macierzy. Monitorujemy, tak jak powiedziałem, również vServery, więc sprawdzamy sobie, czy nasze vServery każdego z naszych inżynierów są w dobrym stanie. I tak jak mówiłem, cały czas rozwijamy tą aplikację tak, żeby ona jak najlepiej pasowała do naszego środowiska laboratoryjnego. Natomiast dzięki gotowym aplikacjom, gotowym i darmowym przede wszystkim, dostępnym na stronach Splanka za darmo, jesteśmy w stanie monitorować to nasze środowisko równolegle, tak, w czasie rozwoju naszej oddzielnej, dedykowanej aplikacji. Te darmowe aplikacje są gotowymi produktami również właśnie do monitorowania poszczególnych urządzeń. Możemy monitorować konfigurację tych urządzeń, wydajność, eventy, co się na nich wydarzyło, tak, czy są sprawne, tworzyć ciekawe raporty za pewne okresy czasu, które mówią nam, co na tych naszych urządzeniach się działo. Tak jak wspomniałem, u nas korzystamy z kilku urządzeń. Mamy zainstalowaną aplikację do monitorowania NetApp FAS, aplikację do monitorowania E-serii, do monitorowania klastra storage gridowego, jak również do monitorowania naszej macierzy all-flashowej Xtreme.io. Wszystkie te aplikacje pozwalają mniej więcej na to samo, czyli śledzenie konfiguracji, śledzenie eventów, no i przede wszystkim śledzenie danych wydajnościowych. Teraz, żeby sprawnie obsługiwać takie środowisko jak nasze, w którym jest kilka urządzeń, które generuje całkiem pokaźną ilość danych wydajnościowych, konfiguracyjnych i eventów, no, potrzebujemy w miarę wydajne środowisko. My zdecydowaliśmy się wdrożyć środowisko splankowe w postaci rozproszonej. Jak taka typologia rozproszona wygląda w przypadku Splanka, pokażę tutaj na tym widoku. U nas środowisko składa się z serwera typu head, na którym w tej chwili jesteśmy zalogowani. Serwer typu head jest takim frontem dla użytkowników, to do tego serwera się logujemy, na nim przeglądamy zebrane dane, generujemy raporty, przeszukujemy bazy danych. Natomiast równolegle działa u nas w sieci kilka serwerów typu indekser. Każda technologia u nas posiada dedykowanego indeksera, który zbiera i parsuje dane tylko z tej technologii. Dane są parsowane, indeksowane, zapisywane do lokalnych baz danych na tych indekserach.
Dzięki temu bardzo wydajnie jesteśmy w stanie monitorować wydajność zbierania tych danych. No i przede wszystkim, kiedy przeglądamy te dane, kiedy generujemy jakieś raporty, czy próbujemy sobie wyświetlić jakieś wykresy za dłuższy okres czasu, powiedzmy dane wydajnościowe z miesiąca, czy nawet z roku, to generujemy je de facto nie na headzie, do którego jesteśmy zalogowani, tylko head wysyła żądanie zebrania odpowiednich danych do poszczególnych indekserów. Te indeksery wtedy przeszukują tą bazę danych i gotowe dane przesyłają do heada, który te dane nam ubiera w ładne wykresy i nam przedstawia. Więc nawet jeżeli wygenerujemy jakąś bardzo dużą ilość zapytań, które bardzo mocno obciążą bazy danych na poszczególnych indekserach, to i tak całe środowisko działa nam dalej bardzo sprawnie, bez widocznych jakichś lagów w działaniu chociażby naszej strony web. Jak taka topologia wygląda u nas w środowisku, jeżeli chodzi o infrastrukturę pod nią? No, postawiliśmy sobie te serwerki na wirtualnych maszynach, na klastrze VMware'owym. No, mamy 6 maszynek ponazywanych tak samo jak na tym poprzednim widoku, czyli mamy jakiegoś heada, mamy kilka maszynek indekserów, które zbierają te dane. Tutaj na tych maszynkach są Linuxy, to są CentOSy. Wdrożenie zajęło nam około 1 dnia roboczego dla 2 inżynierów ADT. Pewnie kolejne wdrożenie byłoby troszeczkę szybsze, natomiast i tak trzeba by było liczyć kilka godzin na wdrożenie takiego rozproszonego środowiska, no bo nawet na środowisku wirtualnym, gdzie pracujemy na SSD-kach i możemy sobie stworzyć template z Linuxem, który już jest zaktualizowany i ma ściągnięte odpowiednie binarki, to i tak po zdeployowaniu tego template'a 6-krotnie do każdej z tych 6 maszynek musimy się potem zalogować, ustawić na niej sieć, skonfigurować firewalla, zainstalować zbinarek Splanka, skonfigurować odpowiednio nasze środowisko, tak żeby poszczególne serwery wiedziały, czym mają się zajmować. Więc no, wdrożenie takiego środowiska to jest kilka godzin pracy. Do tego zaciekawiła mnie bardzo funkcjonalność Calm w Nutanixie. Okazuje się, że z wykorzystaniem Calma jesteśmy w stanie wdrożyć taką infrastrukturę pod Splanka w zaledwie kilka minut. I o opowiedzenie, jak to działa, ta funkcjonalność, poprosiliśmy Michała Kanie i chciałbym teraz mu przekazać swój głos, żeby mógł o tym opowiedzieć. Dziękuję. Dzień dobry, nazywam się Michał Kania. Bardzo dziękuję za wprowadzenie i możliwość poprowadzenia dzisiejszej prezentacji. Ja jestem inżynierem systemowym w Nutanixie i zacznę ogólnie od przedstawienia, czym w ogóle zajmujemy się w Nutanixie. Nutanix jest amerykańską firmą z Doliny Krzemowej, która umożliwia przedsiębiorstwom chmurowe podejście do IT. Natomiast Nutanix nie skupia się na świadczeniu usług w chmurze publicznej, a zamiast tego dostarcza gotową platformę umożliwiającą uruchomienie chmury prywatnej we własnej serwerowni klienta, która zapewnia usługi znane nam z chmur publicznych. I celowo tutaj mówię o uruchomieniu chmury, a nie jej budowaniu, bo jest to kompletne rozwiązanie, gotowe do włączenia i właściwie uruchomienie samego Nutanixa jako infrastruktury to jest kwestia poniżej godziny. Pierwszym krokiem, może bardziej pierwszym zadaniem, z jakim musiał zmierzyć się Nutanix, tworząc swoją propozycję, było przemodelowanie całkowite infrastruktury IT, którą znamy dotychczas, tradycyjną infrastrukturę z przedsiębiorstw. Bo kłopot z tą tradycyjną infrastrukturą jest taki, że nie została ona zaprojektowana do środowisk chmurowych. W czasach, kiedy powstawała koncepcja architektoniczna, właściwie nikt o chmurze jeszcze nie słyszał. Ale to nie jest jedyny problem z tą infrastrukturą tradycyjną, ponieważ oprócz tego, że nie nadaje się do budowania środowiska chmurowego, to często staje się takim hamulcem rozwoju przedsiębiorstw i ogranicza innowacyjność. A dzieje się tak między innymi dlatego, że każdy
każdy etap cyklu życia takiej infrastruktury jest po prostu skomplikowany. Od zakupów do wdrożenia, do zarządzania, skalowanie, wsparcie i tak dalej. Kupujemy komponenty, na przykład storage w dużych inkrementach, więc musimy przewidzieć na wstępie, ile takiej pojemności czy wydajności będziemy potrzebowali docelowo w przyszłości. Jeśli nie przewidzimy prawidłowo i nie doszacujemy, no to podejmujemy ryzyko. I wielu klientów decyduje się na przewymiarowanie infrastruktury po to, żeby takie ryzyko zredukować. Samo wdrożenie stosu infrastrukturalnego często zajmuje wiele dni, nawet tygodni. No, po to trzeba zainstalować rozwiązania od 5-6 dostawców, macierze SAN, przełączniki FC, sieć zwykła, serwery, wirtualizacje i tak dalej. Trzeba zadbać o to, aby te komponenty współpracowały i były zgodne z zawsze aktualnymi tabelami kompatybilności. Najczęściej firmy posiadają specjalizowane zespoły IT dedykowane do każdej części tego stosu infrastrukturalnego osobno. To skomplikowanie też dotyczy zarządzania stosem infrastrukturalnym, bo administratorzy muszą zaglądać do GUI każdego dostawcy osobno, czyli do storage'u, sieci, serwerów i tak dalej, wirtualizacji. Muszą niejako wizualizować sobie w głowie całościowy stan infrastruktury, bazując na tych zawężonych widokach, które mają do dyspozycji od poszczególnych dostawców. I jako że ta całość składa się z mnóstwa współpracujących komponentów, no to kompleksowa automatyzacja całości jest praktycznie niewykonalna. Nawet w przypadku takiej infrastruktury tak zwanej konwergentnej, która co prawda dostarcza pojedyncze GUI dla całego stosu infrastrukturalnego, ale administratorzy i tak muszą zaglądać do poszczególnych tych element menadżerów, aby wykonać cokolwiek więcej niż najprostsze i najbardziej rutynowe zadania. Kiedy rośnie zapotrzebowanie na infrastrukturę, czyli rosną nam aplikacje, to skalowanie serwerów jest stosunkowo proste, ponieważ architektura naturalnie ma taką architekturę typu scale-out. Natomiast skalowanie storage'u i sieci storage'owej, no to już jest bardziej kłopotliwe i to potrafi też wiele czasu zajmować. W końcu, jeśli napotkamy na jakiś problem, na przykład jakaś aplikacja nam zaczyna wolniej działać, albo nie wiem, Splunk, który tu jest zainstalowany, przestaje odpowiadać, no to zdiagnozowanie przyczyny staje się sporym wyzwaniem i często wiąże się z kontaktem ze wsparciem wielu dostawców i przekazywaniem między nimi sobie odpowiedzialności. No i dlaczego ja to mówię? Ta cała złożoność oznacza, że działy IT spędzają bardzo dużo czasu na utrzymywaniu infrastruktury, na gaszeniu takich codziennych pożarów, zamiast skupić się na rzeczach, które przynoszą jakąś wartość biznesową. No i teraz pytanie jest, czy można tę infrastrukturę zrobić inaczej, czy można ją zrobić jakoś lepiej? A zobaczmy, jak to właśnie robią inni. Zobaczmy w szczególności, jak robią to ci, którzy utrzymują największą obecnie infrastrukturę na świecie, a przez to skupiają się na wypracowaniu najlepszych i najbardziej nowoczesnych praktyk odnośnie architektury data center. No i okazuje się, że w tych wielkich serwerowniach dostawców chmurowych nie znajdziemy tam macierzy dyskowych, nie znajdziemy sieci SAN, tasiemek. Są to rozwiązania całkowicie zdefiniowane programowo, wykorzystujące wyłącznie zwykłe, uniwersalne serwery x86. I to pozwala na uwolnienie się od sprzętu, a też zapewnienie takiej szybkiej, wysoko skalowalnej rozbudowy. Po drugie, całość rozwiązania skupiona jest na aplikacjach i na usługach wspierających te aplikacje, a także na takim maksymalnym automatyzowaniu pracy tej serwerowni i automatyzowaniu zapobiegania jej dostarczania jej wysokiej dostępności. Dlatego też Nutanix całkowicie przeprojektował stos infrastrukturalny w serwerowni, właśnie na wzór wielkich dostawców chmury publicznej, no i zostając przy tym samym twórcą koncepcji tak zwanej hiperkonwergencji, w skrócie HCI. Polega to na tym, że integrujemy przetwarzanie, pamięć masową, wirtualizację, wszystkie te rzeczy, które widzimy po lewej stronie obrazka. To są takie funkcje typowe, spotykane w data center i integrujemy to wewnątrz serwerów x86 z dyskami, które wdrażane są jako klaster stanowiący pulę zasobów. Klienci mogą zacząć od bardzo małej konfiguracji, w skrajnym przypadku nawet jednego węzła, chociaż
w rozwiązaniach data centrowych zalecamy minimum 3 węzły, a następnie mogą rozbudowywać sobie tę konfigurację, dodając po jednym węźle, czy też po jednym serwerze. Nutanix na tym nie poprzestał i to rozwiązanie obecnie zawiera wbudowany natywny hypervisor, czyli wirtualizator, się nazywa AHV, Acropolis Hypervisor, ale jednocześnie klienci dostają wybór, ponieważ jest to tylko jeden z kilku wspieranych hypervisorów i oprócz AHV dostępne są na przykład VMware vSphere czy Microsoft Hyper-V, więc Nutanix łatwo odnajdzie się w praktycznie dowolnym środowisku data centrowym. To jest taka również jedna z kluczowych cech Nutanixa jako takiego, czyli otwartość. Nutanix daje wybór klientom w wielu miejscach. Hypervisor jest jednym z tych miejsc, gdzie klient ma wybór, bo wybór dotyczy także doboru platformy sprzętowej. Nutanix wykorzystuje typowe serwery x86 i wspierany jest sprzęt od właściwie wszystkich wiodących dostawców. Niektórzy z nich, na przykład HPE, Lenovo czy Fujitsu, posiadają specjalne linie produktowe dedykowane do Nutanixa, co jeszcze bardziej nam potem ułatwia wybór odpowiednich komponentów do rozbudowy czy do budowania naszego rozwiązania. Jeśli chodzi o zarządzanie, to całością rozwiązania od aplikacji do infrastruktury zarządzamy i automatyzujemy to wszystko za pomocą Nutanixa. Nie ma potrzeby instalowania i utrzymywania dodatkowych komponentów. Wszystkie aktualizacje stosu infrastrukturalnego wykonywane są również za pomocą Nutanixa i to dotyczy także na przykład hypervisora, czy nawet firmware'u na dyskach, a te odpowiednie paczki z oprogramowaniem, które należy jako wgrać do infrastruktury, są automatycznie dostarczane przez Nutanixa. I dzięki temu klienci mogą się skupić właściwie na tych aplikacjach, które są na samej górze, bo znajdująca się pod spodem infrastruktura, ona po prostu działa. Nutanix jest bardzo uniwersalny. Właściwie każda aplikacja, o ile tylko ma możliwość zwirtualizowania, czy bycia zwirtualizowaną i ma możliwość uruchomienia na x86, może działać na Nutanixie. Dzisiaj tysiące klientów, bo mówimy już o takiej dużej skali, wykorzystuje tę platformę do praktycznie każdego typu aplikacji. Czy to dla typowych aplikacji back-office'owych, dla VDI-ów, dla krytycznych aplikacji, na przykład baz oraclowych czy SAP HANA, na które Nutanix też ma certyfikację. Więc jest to platforma, która potrafi z powodzeniem odpowiedzieć na potrzeby całego data center. I tak się dzieje w praktyce, szczególnie w przypadku mniejszych i średnich przedsiębiorstw. W przypadku tych dużych środowisk Nutanix często jest wprowadzony jako platforma dla pewnej grupy aplikacji, czy też do jakiejś wyspy, a następnie jego zakres jest powiększany z biegiem czasu o kolejne aplikacje. I wśród tych typów aplikacji szczególne miejsce zajmują rozwiązania do analityki danych, w tym oczywiście Splunk. Jest wiele powodów, dla których te aplikacje analityczne się świetnie odnajdują na Nutanixie. Jak wspomniałem, Nutanix jest takim kompletnym i gotowym rozwiązaniem chmury prywatnej. Pozwala też na realizację strategii, powiedzmy, chmury hybrydowej poprzez taką natywną integrację z usługami z chmury publicznej. Wśród tych komponentów i usług dostarczanych przez platformę, które tu widzimy na obrazku, jest kilka, które szczególnie trafnie odpowiadają na potrzeby analityki i Splunka. Patrząc od dołu, jest to przede wszystkim sama infrastruktura hiperkonwergentna, która pozwala na szybkie wdrażanie aplikacji i bezproblemowe utrzymanie. Dalej mamy komponenty związane z przechowywaniem i konsolidacją danych, między innymi skalowalny storage obiektowy, będący częścią platformy infrastrukturalnej, jakby bez potrzeby tworzenia osobnego silosu programowo-sprzętowego na dane obiektowe. I na samej górze są komponenty pozwalające na zautomatyzowanie operacji, czy to dotyczących utrzymania, czyli to jest nasz Prism Pro, dający automatykę operacyjną, czyli analitykę działania samej platformy, czy też Calm, czyli narzędzie do automatyzacji wdrożeń aplikacji i zarządzania cyklem życia tych aplikacji. I jakby teraz nie wchodząc w szczegóły związane z zarządzaniem, sposobem zarządzania tą platformą, chciałbym pokazać automatyzację wdrażania Splunka właśnie za pomocą Calma.
na naszej infrastrukturze na Nutanixie. Więc przełączę się do mojego demo. Tu widzimy główny dashboard zarządzania Nutanixem. To jest miejsce, w którym mogę zarządzać całą moją infrastrukturą, tak jakbym to robił trochę w chmurze publicznej. O, zniknęła mi myszka, nie wiem czemu. Przejdę szybciutko do Calma. Calm dostarcza mi taki sklep samoobsługowy, w którym mam zdefiniowane aplikacje. Tu mam kilkadziesiąt aplikacji, które są dostarczone z pudełka niejako przez Nutanixa. Mogę sobie znaleźć między innymi Splanka. Więc wybieram Splanka, tak jakbym wszedł do sklepu na moim telefonie. Wybieram aplikację, klikam Launch. Chcę uruchomić tę aplikację, wdrożyć ją niejako na moim środowisku. Muszę podać jej nazwę i to jest właściwie jedyna rzecz, którą muszę zrobić. I ta aplikacja będzie się składała z 4 maszyn wirtualnych. Splunk Mastera, to jest jedna maszyna wirtualna, 2 Splunk Indexery, czyli maszyny indeksujące i 1 Splunk Head, z którym będziemy się później łączyć. Więc wdrożę aplikację składającą się z 4 maszyn wirtualnych, czyli podobna rzecz, którą koledzy z ADT zrobili u siebie w serwerowni, tylko zautomatyzowana i wykonana według zadanego właściwie tak zwanego blueprintu, czyli takiego opisu, jak aplikacja powinna wyglądać. Aplikacja zaczęła się wdrażać, mogę przejść do audytu, czyli do miejsca, gdzie mogę przeglądać stan wdrażania tej aplikacji. Będzie kilkanaście kroków, które będą wykonane. Zostaną powołane maszyny wirtualne, na maszynach wirtualnych zostanie zainstalowany system operacyjny, na tym systemie operacyjnym zostanie zainstalowany Splunk, następnie ten Splunk zostanie skonfigurowany tak, żeby we wszystkich instancje Splunka na wszystkich 4 maszynach wirtualnych stanowiły jedną aplikację. Więc to sobie teraz będzie się wdrażało samo, a ja mogę spokojnie przejść dokończyć moją prezentację. Na końcu zobaczymy efekt pracy tego wdrażania. Dobrze. Czyli tak, Nutanix zapewnia Splunkowi szybkość. Szybkość rozumianą zarówno jako doskonałą wydajność Splunka przy dowolnej skali i przy takim liniowym skalowaniu rozwiązania, ale także szybkość w odniesieniu do wdrożeń zarówno aplikacji, jak i infrastruktury, co pokazujemy w tle. Usprawnione, czyli także przyspieszone, są również operacje tak zwane dnia drugiego, takie jak aktualizacje, czy też planowanie rozbudowy środowiska. Cechą szczególną Nutanixa jest jego, jak wspomniałem, liniowa skalowalność. Nie tylko dotycząca warstwy przetwarzania danych, czyli warstwy computingu, ale także pamięci masowej. A to w połączeniu z taką dystrybuowaną architekturą Splunka uruchomionego na takiej platformie daje kompletne rozwiązanie, czyli programowo, już nawet sprzętowe, które jest łatwo skalowalne i o takiej przewidywalnej wydajności. Więc nie musimy już zgadywać, jeżeli potrzebujemy 2 razy więcej pojemności i wydajności po to, żeby obsłużyć 2 razy więcej przetwarzanych zdarzeń, no to potrzebujemy dodać 2 razy tyle węzłów, czy 2 razy tyle serwerów. Nie musimy oczywiście nic wymieniać, bo to jest architektura scale out, czyli po prostu dajemy kolejne komponenty po to, żeby powiększyć moc przetwarzania. Więc dzięki temu, że wszystkie komponenty mają architekturę bez wąskich gardeł, ta platforma zawsze zapewni nam stałą wydajność bez względu na swoją skalę. Mówiąc o wydajności, warto podkreślić jeszcze jedną kluczową cechę Nutanixa, czyli tak zwaną lokalność danych. Ta cecha doskonale odpowiada potrzebom ogólnie oprogramowania analityki danych, bo nie tylko dla Splunka, ale też na przykład dla rozwiązań Hadoopowych. Korzystają one z faktu, że Nutanix zawsze stara się umieszczać dane jak najbliżej miejsca ich przetwarzania, czyli zawsze stara się, żeby dane przetwarzane przez określony serwer znajdowały się na jego wewnętrznych dyskach.
Dodatkowo jeszcze na jak najszybszej warstwie dyskowej, bo tu jest również zaszyty tiering. A jest to możliwe dzięki zaawansowanemu takiemu mechanizmowi rozkładania danych pomiędzy serwery w taki sposób, który zapewnia zarówno odpowiednie zabezpieczenie danych na wypadek niedostępności któregoś z serwerów, ale także nieustannie optymalizującemu rozłożenie tych danych pod kątem wydajności pomiędzy serwerami. Nutanix ma jeszcze taką jedną cechę, która jest, powiedziałem, dosyć taka trudno mierzalna, albowiem ta platforma, raz uruchomiona, po prostu pozwala o sobie zapomnieć i pozwala nam się skupić na tym, co jest naprawdę ważne, czyli w tym przypadku na Splanku. No, co mam na myśli? Po pierwsze, automatyzacja wdrażania i utrzymywania aplikacji. To, co widzimy w tle, to, co robię na demo, czyli ten komponent o nazwie Calm udostępnia użytkownikom sklep z aplikacjami, które można natychmiast uruchomić na infrastrukturze. Te aplikacje mogą się składać z wielu maszyn wirtualnych lub wielu kontenerów, bo to niekoniecznie muszą być maszyny wirtualne, to mogą być też kontenery, a wdrożenia wykonywane są taką metodą w pełni automatyczną i dzięki temu są bardzo powtarzalne, czyli ja mogę spróbować uruchomić to 10 razy, aż w końcu będę miał porządnie zdefiniowane kroki, w jaki sposób mam tę aplikację produkcyjnie wdrażać. Następnie po wdrożeniu aplikacje też mogą być kontrolowane przez Scalma, na przykład mogą być powiększane, pomniejszane, aktualizowane i tak dalej. Kolejna sprawa to jest planowanie infrastruktury. Powiedziałem, że skalowanie i rozbudowa są liniowe i bardzo przewidywalne, ale oprócz tego dostajemy dużo takich rekomendacji planistycznych od samej platformy. Dane historyczne pozwalają na oszacowanie trendów, jak tu widzimy na obrazku. Mamy trendy oszacowane na podstawie danych historycznych, ale dzięki temu możemy przewidzieć, kiedy będzie moment zapełnienia infrastruktury. Następnie na podstawie tych informacji historycznych oraz dodatkowych informacji od użytkownika na temat przyszłych planowanych wdrożeń aplikacji, system da nam szczegółowe informacje, jakie konkretnie komponenty sprzętowe powinny zostać dodane do platformy oraz kiedy powinniśmy to zrobić. Oczywiście platforma Nutanixa zapewnia bezpieczeństwo danych, takie jakiego oczekujemy od rozwiązania klasy Enterprise. Bezpieczeństwo to jest rozumiane oczywiście jako ochrona danych przed wyciekiem na przykład, czyli szyfrowanie potwierdzone certyfikatami, albo na przykład automatyczne aplikowanie polityk bezpieczeństwa w naszej infrastrukturze, ale także bezpieczeństwo związane z zapewnieniem wysokiej dostępności danych, wysokiej dostępności usług, ochroną danych, ochroną przed utratą danych, zabezpieczeniem ich i jest to wykonywane na wielu poziomach, od sprzętu aż po aplikacje. I ostatnia kwestia związana jest z takim masowym przyrostem danych, co jest szczególnie widoczne w środowiskach, które muszą zbierać dużo danych z wielu źródeł i te dane przechowywać przez długi czas. No i to jest dokładnie przypadek Splanka. I tutaj również Nutanix proponuje bardzo proste rozwiązanie. Otóż częścią platformy, już raz wspomniałem, jest storage obiektowy, który udostępnia zasoby protokołem S3. I Splunk potrafi z tego skorzystać. Potrafi skorzystać z takich zasobów w celu właśnie składowania na nich danych archiwalnych. I to oznacza, że możemy rozbudować platformę, powiększyć ją o efektywne kosztowo węzły pojemnościowe, właśnie z przeznaczeniem na dane obiektowe, ale jednocześnie zachowując spójność tego rozwiązania, jakby jedno miejsce zarządzania. Mówiąc inaczej, mamy jedną wspólną platformę z jednym interfejsem do zarządzania, która obejmuje wszystkie aplikacje, w tym Splanka, a do tego na tej samej infrastrukturze możemy składować dane obiektowe. I jest to takie, powiedziałbym, absolutnie całkowite rozwiązanie hiperkonwergentne. No i oczywiście Nutanix posiada odpowiednią certyfikację Splanka odnośnie właśnie swojego storage'u obiektowego, no co jeszcze bardziej podkreśla doskonałość tego rozwiązania. No dobrze, to może wróćmy do mojego wdrożenia. Czy udało mi się wdrożyć Splanka w tym czasie? No okazuje się udało.
Proszę bardzo, aplikacja już działa. Gdy sobie przyjrzymy się tej aplikacji, mamy 4 VM-ki. Możemy sobie przyjrzeć się tym VM-kom w szczególności. To są 4 maszyny wirtualne zainstalowane właśnie w tym krótkim czasie. Właśnie ile to trwało? Jeszcze spójrzmy. Zacząłem o 10:44, o 10:48 wszystko było zrobione, czyli 4 minuty. Więc najbardziej interesuje nas ta maszyna wirtualna Splunk Head i tu mamy jej adres IP, który został przydzielony przez platformę. Możemy sobie wejść na ten adres IP na odpowiednim porcie i co zobaczymy? A no zobaczymy Splunka. Mogę się do niego zalogować. Oczywiście hasło jest już tu podane, także wszystko, moje hasło, które ja zdefiniowałem, mam dostęp do platformy i mogę dodawać do niej odpowiednie aplikacje, odpowiednie punkty zbierające dane. Także w 4 minuty udało mi się zainstalować 4 maszyny wirtualne, które stanowią jedną dużą aplikację Splunka. Na tym chciałbym zakończyć moją część. Oczywiście za chwilę przejrzę pytania, jeśli pojawiły się na czacie. Przy okazji oczywiście zachęcam do kontaktu, czy to bezpośredniego, czy za pośrednictwem koleżanek, kolegów z ADT. Jeśli byliby Państwo zainteresowani Nutanixem, jesteśmy oczywiście gotowi, możemy ocenić Państwa potrzeby, zaproponować odpowiednią platformę. Posiadamy też możliwość dostarczenia testowego środowiska, czy na miejscu u Państwa, czy też zdalnie w naszym laboratorium.